Cześć, witam. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał, na pewno wie, że zajmuję się modelarstwem kartonowym. Przedstawiam relacje z budowy, przedstawiam wycinanki, prezentuję je, omawiam. W tym odcinku nie będzie o modelu kartonowym, będzie model to plastikowy. Na jednym z konkursów otrzymałem jako nagrodę za model kartonowy ten oto modelik. Model firmy Revell, skala 1,72, F15E i w tym odcinku pokażę Wam, co jest w pudle. Zapraszam na odcinek. Model rewelowski. Stopień trudności, jak tu pokazuje skala 5-stopniowej skali, 4. Jak mówiłem, skala 1,72, jak na model w skali 1,72. Duże pudło, 38 bodajże na 24, 7 wysokie. Jest to wydanie chyba nowość w tym malowaniu tego modelu. Malowaniu takiego orła uskrzydlonego i pokazuje, co jest wewnątrz. Rozpakowujemy i wewnątrz, jak w każdym modelu, oczywiście musi być instrukcja, format A4, kalkomanie z osłonką i dwie paczki, a właściwie 3, bo w trzeciej paczce mamy przeźroczyste osłonki i dwie paczki z częściami. I rozpakowuję jedną z nich. Dwie ramki. Tak się prezentuje jedna z ramek. I tu taka moja uwaga. Czubek, czyli ta część jakby osłony radaru, jeżeli dobrze to kojarzę, jest w ten sposób zrobiona, że wystaje dość wysoko poza tą ramkę. I tu nawet w opakowaniu już było, ta część folii była przebita przez ten czubeczek. Można było, ale podejrzewam, że technologicznie nie można tego zrobić, żeby było to w poziomie. No i tak jak widzimy, spróbuję tu przybliżyć. Widać podziały blach. Nateczniki pionowe. W różkach praktycznie wszystkich elementów są numery. Lewa strona ramki. Jedna ramka. Druga, ta część największa. Część skrzydła, kadłub. To jest jeden taki duży element. No i jak widzimy inne. Nie widzę tu jakichś nadlewek, także jest dość. Spróbujemy przybliżyć, na ile tu mi zoom złapie. Tak to się przedstawia. Wnętrze kabiny. Odłożę, rozpakuję następną. Opakowanie, w której się znajdują 3 ramki. I tak mamy na 2 ramkach praktycznie powtarzające się części.
jakbym mógł to odwrócić, to jest to tak, czyli elementy, które będą składane ze sobą, ale nie wszystko, bo mianowicie rakiety są jako pojedyncze elementy. Niektóre tylko są bomby sterowane. I tu też nie widzę żadnych nadlewek, aczkolwiek no troszeczkę można się przyczepić tu do tych rakiet, że trzeba będzie je troszeczkę szlifować, ale to są jakieś takie drobne. Koła jak najbardziej nie mają też żadnych wylewek. No i to są praktycznie dwie ramki jakby w lustrzanym odbiciu. Trzecia, elementy kadłuba, kabina pilotów, jest to dwumiejscowa wersja, także tu są jakby dwa te kokpity. Znawcy tematu będą wiedzieli bardziej, zorientowani w temacie, co to za wersja, jaki dywizjon, gdzie stacjonował. I tak się przestawiałem ramki. Pokażę teraz kalkomanię. Odkładam. A może jeszcze wrócę do osłon kabinki. Osłona kabiny. Ładnie się prezentuje, bardzo przeźroczysty plastik. Może nie aż tak cienki, ale jest to, tak mi się wydaje. Nie jestem znawcą tutaj tematyki plastikowej, aczkolwiek mam kilkanaście modeli plastikowych w swojej kolekcji z dawnych, młodzieńczych lat, gdzie na moim innym filmie można je zobaczyć. Tak to się prezentuje. Przechodzimy do kalek. Kaleczki pod osłonką zdejmuję. I tak się prezentują kalki. Elementy widzę do naklejenia na kokpit. I teraz pozostaje instrukcja formatu A4 w kilkunastu językach. Też jest w języku polskim oznaczono PL. I tu mamy opisane kolorystyka farb, kolorystyka, jak poszczególne rzeczy składać. Taka troszeczkę instrukcja poglądowa, w kolejności jak postępujemy, tak jak to taka prosta, przypominająca plastik, jak go się buduje. No i tu są objaśnienia w kilkunastu językach, także też w polskim, co znaczą symbole. Tu mamy farby, kolorystyka i nazwa koloru. Tu mamy taką, widać, proporcje jakby mieszania. No i następna strona to są ramki i oznaczenia części na ramkach ponumerowane. I dalsza oczywiście od numeru 1 i po kolei składamy
poszczególne części, elementy i to jak zwykle się dzieje w plastikach. Zaczynamy od wnętrza kabiny, kokpit, fotele i tak dalej postępujemy i to nam objaśnia właśnie tu już po kolei instrukcja i symbolicznie objaśnienia: klej, farba, i tu mamy stronę, gdzie umieszczamy kalkomanie i ponumerowane góra, dół modelu. Tak. I tak się prezentuje. I to co w pudle, i to co na okładce bardzo ładnie się przedstawia. Także fajna gratka dla modelarzy plastikowych, dla kolekcjonerów. I ten model też się podoba. Zostawię go w swojej kolekcji. Być może kiedyś, jeżeli się tu wzbogacę o sprężareczkę do aerografu, być może go popełnię. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych moich filmów na kanale. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Cześć.